pokażę wam idę na imprezę do Tenants of the Trees. Pierwszy raz od mega długiego czasu. Nie zwracajmy uwagi na to. Mam na sobie taki szaro-niebieski top, później spódniczkę. Ona jest z Gap, ale jest z Lumpexa. Torebka też jest vintage. Moje buty Vagabond. Okulary Vivid 90s z Depop. I spięłam tak włosy w taki sposób. Zobaczymy, czy te włosy będą mnie denerwować. Wydaje mi się, że może muszę więcej wyciągnąć. Wczoraj wyszłyśmy na imprezę i było tak fajnie. Wytańczyłyśmy się, było mega dużo ludzi. My wróciłyśmy około 11:30. O 12 już byłam w łóżku, spałam i wstałam o 6:30, bo jestem przyzwyczajona. Wczoraj przyjechała do nas siostra od Eriki nas odwiedzić i zostaje z nami przez parę dni, więc robimy różne rzeczy razem z nią. I dzisiaj pojechałyśmy wszystkie na śniadanie do Clark Street Diner. Jest teraz niesamowita pogoda, więc chciałam właśnie się przejść. Później zabiorę się za edytowanie podcastu, który mam dzisiaj do dodania o północy, a wieczorem wychodzimy do meksykańskiej knajpy. Jest tak piękna pogoda. Wychodzimy do meksykańskiej knajpy albo El Coyote, tam gdzie nagrywali Once Upon a Time in Hollywood. W ostatniej scenie, gdzie Sharon Tate, Polański mieli kolację i była najgorętsza noc w Los Angeles tego roku. Albo tam, albo do El Compadre, coś takiego. I będziemy mieli taki meksykański wieczór, wiecie, z tequilą, takosami, więc na to się cieszę. Więc dzisiaj jest ekscytujący dzień. Jest sobota, a jutro są Oscary, tak? Oscars ceremony. Chwila, mój but. Okay. Jest ceremonia Oscarów, która dosłownie odbywa się 10 minut od nas po nogach na Walk of Fame, Dolby Theatre. Chcemy iść, ponieważ z drogi widać czerwony karpet, z drogi widać czerwony dywan, więc wydaje mi się, że będziemy widzieć, jak wchodzą gwiazdy, jak wychodzą z samochodu i wchodzą na event. Dlatego będziemy tam polować. Uznałam, że nigdy bym prawdopodobnie nie polowała na, wiecie, na celebrytów przy jakimś miejscu, ale przez to, że to jest tak blisko, dosłownie pod nosem moim, bardzo bym żałowała, gdybym nie spróbowała, nie zobaczyła, jak to wygląda, więc taki jest plan. Hej. Wspinam się pod górę. Mam dużo energii. Nie wiem skąd. Wydaje mi się, że często po prostu z osobami, jak dużo gadam, osobami, które też mają dużo energii, to się tak to udziela. Więc myślę, że wchodzenie pod górę bardzo wyładuje moją energię. Okej. Żebym też się nie przeliczyła. Zrobiłam sobie na szybko lunch. Biały ryż, moje tofu, który nadal mam w lodówce, czerwona kapusta, jarmuż, ogórek, płatki migdałów, prażone, kokosowe aminos, jakoś się tak nazywa. Skończyłam edytować film. To jest mój treat. Oh my god. I chyba mamy nowych sąsiadów, którzy się właśnie wprowadzają. Wow. Chyba coś mój relaks się nie powiedzie.
shake it, shake it, shake it. I made these mushrooms. Oh, amazing. Wow. Why do you want me? A więc dzisiaj jest niedziela Oscarowa. Tu jest tyle helikopterów. Chciałam się wybrać pod Dolby Theatre, żeby zobaczyć, jak ludzie wchodzą i tak dalej, ale przeczytałam, że są protesty, strajki. Jeżeli chodzi o Izrael, nie jest bezpiecznie, więc nie idę, bo I think the guests have like numbers associated with the car. I can't believe we live a 15-minute walk from. Zobaczcie, co sobie zakupiłam. Maldon Sea Salt Flakes. Widziałam ją tyle razy tutaj w różnych sklepach i kosztowała po $12, a na Amazonie znalazłam za $5. To jest taka sól w płatkach. To jest odżywka białkowa, której teraz używam. Salted Caramel. Zobaczymy. Dopiero co ją otworzyłam. To co zawsze. Uwaga, kolejne podejście do kotleta z kurczaka. Kotlet z kurczaka to nie jest schabowy. Kotlet z kurczaka. Rozbity kurczak, później do mąki, jajko. Do jajka dodałam sól, pieprz, czosnek suszony i później opanierowałam w panko razem z płatkami drożdżowymi. Sól, pieprz, rozmaryn. Na górę dałam sól w płatkach, a tutaj zrobiłam surówkę, sałatkę. To jest taka ciekawa odmiana tej marchewki Cosmic z taką czerwoną skórką i do niej dodałam ocet winny i pozostawiłam na chwilę razem z sokiem z cytryny, trochę takiej pikantnej przyprawy i też pieprz, pietruszka. Właśnie to wszystko wmasowałam, zostawiłam na chwilę, żeby marchewka trochę zmiękła. I tak wygląda mój piękny, dosyć letni albo wiosenny obiad. Mam mega białą twarz w porównaniu do ciała, ponieważ nałożyłam krem z filtrem 50 z CeraVe mineralny i on zostawia mega jakby białe ślady, ale jak opalam się, siedzę tutaj i pracuję, to pilnuję tego, żeby mieć cały czas SPF na twarzy, żeby nie opalać twarzy. Ale jestem już całkiem opalona.
Tam na zewnątrz jest ogromny remont, więc jest dosyć głośno, ale przyszły akurat do nas meble. To jest fotel. O mega, odpakujemy. To jest custom made i właśnie fotel i taka, jak się to nazywa? Do siedzenia, taka kostka, poduszka, ponieważ Hailey jest interior designer i tworzy meble i tak dalej, projektuje, więc dzięki niej właśnie dostaliśmy fotel i to, ale super. Jeszcze będzie wymieniany dywan, będzie zupełnie inny. Też kupujemy inną półkę, nie będzie telewizora i będzie taki otwarty salon bez telewizora, ponieważ mamy projektor, żeby puszczać filmy. Jeszcze dużo do zmiany. Edward chyba poleci na dwór, ponieważ jest tutaj za duży, nie będzie tego, coś innego będzie. Chyba taki stolik z kamienia. Ten fotel też będzie do oddania i będziemy chyba go zmieniać zupełnie. Albo będzie obłożony tym samym materiałem, albo w ogóle się go pozbędziemy. Miesiąc, mój urodzinowy miesiąc. Jakby cała zabawa urodziny, więc się cieszę. Erika się znowu rozchorowała, więc zrobiłam jej shota, a wyszedł cały sok. Imbir, pomarańcza, 2 cytryny, czosnek i kurkuma. Przychodzę, żeby podzielić się tym, co napisałam w moim dzienniku rano. Uważam, że mega dużo piszę i postanowiłam, że chciałabym się bardziej dzielić tym, o czym myślę, przez co przechodzę tutaj. Przychodzą jakieś takie rzeczy, które otwierają mi bardzo oczy i mam takiego, że wow, że widzę, w jakim jestem procesie i jak wszystko się zmienia. I myślę, że chciałabym sobie to dokumentować też dla siebie, że może za 10 lat wrócę i będę mogła mieć taki wgląd do siebie, co się działo u mnie w głowie, jak myślałam, a nie tylko, wiecie, co się działo na zewnątrz, gdzie byłam, z jakimi ludźmi się otaczałam. W zeszłym tygodniu była zmiana czasu i teraz pomiędzy Polską a tutaj Stanami jest 8 godzin, a nie 9. I wczoraj miałam terapię o 11, czyli o 12 mojej. A ja myślałam, że o 10 i napisałam do mojej terapeutki, że przepraszam, ponieważ myślałam, że już jest po wizycie, że była zmiana czasu i że nie wiedziałam i czy możemy przełożyć konsultację. Niestety nie dało się, więc musiałam za nią zapłacić, więc to był taki duży ból, że po prostu zawaliłam i byłam zła na siebie. Po czym w nocy, jak sobie tak zaczęłam myśleć i kalkulować wszystko, to okazało się, że moja terapia była u mnie o 12, a nie o 10, a nie o 11, więc była jeszcze większa złość na siebie i dosłownie wściekłość, co nie jest złe. Cieszę się, że pojawiło się to uczucie, ponieważ po prostu się pojawiło. Uczucie się nie tak kwestionować, czujesz się tak albo nie. I ostatnio rozmawiając na terapii, to ja mam duży problem z przeżywaniem złości, ponieważ złość, taka po prostu złość, to jak się czuję, od razu racjonalizuję. Że na przykład jak jestem zła na kogoś, to od razu sobie tłumaczę, że ta osoba po prostu jest taka, ta osoba nie wiedziała lepiej. Najczęściej nie mówię w ogóle, nie konfrontuję się, że coś mnie zabolało, że coś mnie zezłościło, tylko staram sama sobie z tym jakoś radzić. Najczęściej izoluję się od kogoś, że na przykład jak ktoś coś zrobi i mnie to zezłości,
to ja tak dystansuję się i trochę karam ciszą tą osobę. Czasami jak się bardziej zezłoszczę, to powiem tej osobie, że jestem zła albo że jest mi przykro, powiem jakoś, co się dzieje, bo nie umiem już tego, wiecie, udawać, że na przykład jest wszystko w porządku. To już jest była już dosyć duża zmiana i mówię zawsze, że potrzebuję czasu i na przykład osoby w moim życiu, jak widzą, że jestem zła albo zasmucona, albo zawaliły, to starają się to, wiecie, naprawić, ze mną rozmawiać, a ja tak bardzo izoluję się. Jak wiem, że właśnie mam problem z radzeniem sobie ze złością i bycie złym czy smutnym, to nie jest nic złego i na terapii gadaliśmy o skojarzeniach, z czym mi się kojarzy bycie smutnym, to już dawno temu. I było to wtedy, że wiecie, jestem nieproduktywna, nie jestem w stanie nic zrobić, muszę leżeć w łóżku, muszę odpoczywać z płaczem, kojarzyło mi się to z takim dołkiem, z którego nigdy nie wyjdę, coś nieproduktywnego, coś, co do niczego nie prowadzi. Przez to nie potrafiłam odczuwać smutku, ponieważ miałam te wszystkie złe skojarzenia, więc racjonalizacja, wyciąganie się z tego, myślenie głową, odcinanie się od uczuć. A ze złością, jeżeli chodzi o skojarzenia, to miałam, że kojarzy mi się to z jakąś karą. I wracając do jakby dzieciństwa, nie obwiniając nikogo, bo tu nie chodzi o nikogo innego, tylko o mnie, właśnie przeżywanie złości kojarzyło mi się z karą, że jak był tylko jakiś konflikt, to albo musiała być czyjaś wina, że albo to była moja wina, albo kogoś wina. A jeżeli jest konflikt jest na zewnątrz nas. Są dwie osoby i problem, i dwie osoby, które się kochają, próbują dojść do jakiegoś porozumienia i do rozwiązania tego konfliktu. A to nie jest walka, wiecie, o winę, walka o po prostu kto ma rację. Więc z tym mam problem, że jak mam konflikt, to mam takie, okej, albo ja będę winna, albo ta osoba. Uważam, że ta osoba nie jest winna, ja nie jestem. I po prostu był taki, wiecie, konflikt wewnętrzny, że nie wiedziałam, jak w ogóle przechodzić przez konflikty, przez problemy jakieś. Moja złość, moje w ogóle emocje kojarzą mi się z jakąś karą. Że jak ja się jakoś sprzeciwiałam, wiecie, nie chciałam jakoś coś zrobić, bo u mnie złość. Byłam karana, były mi zabierane jakieś rzeczy, albo zabraniane jakieś wyjścia. To wpływa też na duże takie poczucie bezpieczeństwa. Następnie złość mi się kojarzyła po prostu z jakimś wybuchem takim emocji, albo na przykład, że ktoś będzie brał winę na siebie i ja później będę musiała ratować tę osobę i mówić, że nie, to nie twoja wina i tak dalej. Więc wiecie, złość mi się kojarzyła z samymi takimi złymi rzeczami i dopiero osoby, które poznałam w moim życiu, które na przykład się złoszczą, jakby widzę u nich, jak się złoszczą, mają jakiś problem z kimś, konflikt, coś się wydarzy nawet spontanicznie, to widzę, jak one sobie z tym radzą. One się nie izolują, nie radzą sobie z tym, wiecie, samemu, tylko mówią, że hej, jestem zła na to i na to i czasami nie da się nic zrobić. Ktoś kogoś zdenerwuje, ktoś kogoś wkurzy, ktoś jest zły na kogoś i nie ma żadnego rozwiązania i to jest okej, ponieważ rozwiązaniem konfliktu jest przeżycie tych uczuć i później da się dalej. Jak przeżyjesz te uczucia, to wpływa na rozwiązanie tej złości. I ja zawsze myślałam, że jak jestem zła na kogoś, czy coś się wydarzy, jestem zła, to musi być jakieś rozwiązanie z tego, musi być jakaś taka realna zmiana. A żeby przejść przez złość, to po prostu trzeba przeżyć te uczucia i one odchodzą. Więc jak wczoraj wydarzyło się to z tą terapią, to byłam mega zła na siebie, byłam wściekła i tak czułam to w moim sercu. Po prostu czułam, że się tak zagotowałam na siebie. Próbowałam to też bardzo racjonalizować i tak odgonić, że nie ma sensu, ale później się złapałam na tym, że widzę, że to racjonalizuję, więc tak stanęłam w miejscu. Nie czułam się lepiej, nie czułam, że to pomogło i czułam taki resentment, taki coś właśnie podobnego, co robię przy innych, że jak ktoś mnie ze złości, to ja tak oddalam się od tej osoby. Nie w jakiś taki mocny sposób, ale jednak ja to jakby rozpoznaję w sobie. Też złość mi się kojarzyła z tym, że jak byłam zła, to inne osoby też się tak izolowały ode mnie, bo nie wiedziały, jak radzić sobie z tą złością moją na przykład. Tak, zauważam, że robię to samo do innych ludzi i później wczoraj zauważyłam, że robię też to do siebie, ponieważ jak zaczęłam czuć tą złość, to ja dosłownie na przykład miałam pisać sobie, zaplanowałam, czy codziennie piszę w dzienniku i pojawiła mi się taka myśl, że ja nie mam ochoty, żeby, wiecie, zajmować się sobą i nie pisałam i miałam takie, że nie. Później też jak poszłam na przykład do kuchni i był czas, żeby zrobić sobie jedzenie, to też obudziły się u mnie takie emocje, że nie, że ja nie zasługuję, takie bardzo złe myśli, że ja, wiecie, nie zasługuję nagle na jakieś rzeczy przez to, że czuję się jakoś, że czuję złość. I wczorajszy dzień jakoś tak upłynął i po prostu byłam taka też zmęczona, ponieważ
nie przeżyłam do końca tych emocji. Blokowanie jakichś emocji powoduje, że pobiera ci to dosyć dużo energii i wczoraj w nocy znowu przeżyłam właśnie znowu tą złość strasznie, bo przypomniałam sobie, że źle policzyłam jednak te godziny i mogłam mieć tą konsultację, ale zasnęłam jakimś cudem i rano wstałam i znowu miałam sięgnąć, miałam pisać i miałam takie, że nie mam teraz czasu na siebie, że muszę iść do pracy, muszę robić to i to, wiecie, tak bardzo zadaniowo i robiąc sobie śniadanie miałam takie, że wow, zachowuję się, traktuję siebie w taki sam sposób, jak traktuję innych, jak pojawia się złość i pierwszy raz tak zobaczyłam, tak, że traktuję siebie ciszą dosłownie, nie opiekuję się sobą, nie daję sobie miłości, myślę o sobie w jakiś gorszy sposób, przez to, że czuję się w taki sposób i nie zasługuję na to, ponieważ zasługuję na, wiecie, miłość bezwarunkową, że nieważne co się dzieje, jakie są u mnie uczucia, emocje, w jakim jestem stanie, nadal zasługuję na miłość. To nie jest powód, żeby przestać mnie kochać, przestać się mną zajmować. I miałam ogromną realizację i teraz właśnie usiadłam do pisania. Wydaje mi się, że jeszcze po prostu wcześniej nie pojawiło się tak, że jak pojawiła się ta złość i czuję tą złość, bo to jest pierwszy w ogóle stopień, żeby poczuć tą złość, zauważyłam tak bardzo świadomie, jak siebie traktuję. I są zawsze takie dwa schematy, że albo jest ogromna racjonalizacja i że nie, to nie jest twoja wina, wydarzyło się, ojeju, okej, wszystko będzie dobrze, ratowanie takich moich uczuć, albo jest nie zasługujesz na to, odepchanie, nieodzywanie się, nie będę się zajmować tobą, wkurzyłaś mnie, nie chcę mieć z tobą nic do czynienia, a ani to nie zasługuje na takie traktowanie. I teraz usiadłam i pisałam i naprawdę tak postarałam się przeżyć tą złość, tak przeżyć tą wściekłość na siebie, że nie brać tego też personalnie, to nie jest moja identity, że ważne jest, żeby nie identyfikować się z tym wydarzeniem, że okej, zawaliłam. W tym momencie nie miałam tej terapii, źle pokalkulowałam, ale to też nie wpływa, że ja jestem osobą, która zawala. I teraz dopiero pisząc, dosłownie zmienił się mi całkowicie stan tego, jak się czuję. Było mi tak bardzo przykro i byłam zła na siebie i taki miałam, bardzo to było przytłaczające. A teraz jakby pisząc, miałam takie, że wow, chwila, to przeszło. Nie czuję już takiej złości. Jakby teraz wchodzi umysł, powiedzmy, że jakby wiem, że to się wydarzyło, że źle policzyłam godziny i nie ma już tyle emocji w tym, po prostu się to wydarzyło, ale przeżyłam też to, bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o bycie emocjonalnym i racjonalnym, to musi być tak, najpierw wchodzą emocje, trzeba wszystko przeżyć, a później naturalnie pojawia się racjonalny umysł i wiecie, tak można na to popatrzeć z szerszej perspektywy, a często ludzie najpierw myślą, że to się wydarzyło, wszystko układają sobie w głowie i odcinają się po prostu od uczuć. I to mi znowu tak przypomniało, dlaczego ten proces jest taki ważny. Wydaje mi się, że często, zwłaszcza to jak ludzie mówią, jeżeli chodzi o jakieś emocje, bardzo dużo osób nie czuje rzeczy i są tacy negatywni albo nie widzą sensu w tym, żeby czuć jakieś rzeczy. A teraz na przykład nawet z tym widzę, jak prostsze jest życie. Pomimo, że teraz jest to wszystko takie dosyć skomplikowane i nowe, to życie staje się prostsze. 15 minut temu byłam w kolejnej załamce. Już myślałam, że cały dzień będę miała do dupy. Dzisiaj mam przyjęcie urodzinowe moje i byłam taka, że nie będę w dobrym humorze, będę, wiecie, tak miałam jakiś taki czarny scenariusz w głowie, a teraz czuję się dobrze. Czuję się, że mam ochotę puścić muzykę, potańczyć i to na zakupy, mam energię i zmienił się jakby mój stan i nawet mnie to wzrusza. Ja lubię płakać, uwielbiam płakać, z płakaniem nie ma nic złego. Wydaje mi się, że cieszy mnie to, jak widzę te takie zmiany, jak to zauważam i tak potrafię realnie zmieniać te rzeczy. Czasami uważam, że jestem świadomą osobą, a później widzę, że tak naprawdę tyle jest rzeczy, o których nie jestem świadoma, jakieś takie procesy, które się dzieją i później zdarzają się takie momenty, gdzie ja dostrzegam to, bo wydaje mi się, że jak myślimy na poziomie racjonalnym, wszyscy możemy myśleć, że jesteśmy świadomi, że wszystko mamy pod kontrolą i tak dalej, ale później jak jest się tak bardziej połączonym z emocjami, to widać, jak dużo rzeczy jest nie pod naszą kontrolą, ponieważ emocji nie da się kontrolować. Myślę, że zawsze dzielenie się takim, co się dzieje u kogoś, to jest po prostu wrażliwe. Ja uwielbiam i śledzę osoby, które opowiadają o tym, co się dzieje i są bardzo vulnerable i uważam, że to jest przepiękne. I myślę, że to też bardzo inspiruje innych, żeby też otwierać się i dzielić tą stroną swoją, z którą inni mogą
rezonować czy utożsamiać się, ponieważ życie to jest proces i to jest nauka i uczymy się z czasem, jeżeli chcemy, jeżeli słuchamy siebie. Więc tak. Więc to było chyba na tyle.